Dzień dobry, witam na kolejnym wykładzie i przystępuję niezwłocznie do jego omówienia. Tytuł rzeczywiście może być intrygujący, może być podejrzany, ale zobaczmy, jakież to siły rządzą łańcuchem dostaw, skąd się biorą, dokąd prowadzą i tak dalej. A więc na początek powiem w ogóle o łańcuchu dostaw. Cóż to takiego jest? Dalej omówię różne czynniki, które oddziałują na ten łańcuch. Zarówno to są takie oddziaływania wewnętrzne, bowiem łańcuch dostaw to pewna sekwencja przedsiębiorstw, które wspólnie współpracują, żeby wytwarzać i dostarczać produkty, ale również to są czynniki zewnętrzne, najczęściej niezależne od przedsiębiorstw tworzące łańcuch dostaw, ale zmuszające je do tego, aby się z tymi czynnikami zmierzyły. No i w podsumowaniu powtórzę najważniejsze jakby tezy z naszego dzisiejszego spotkania i podpowiem, co warto zapamiętać, do czego taką wiedzę można wykorzystać. A więc zacznijmy. Zacznijmy od pytania, co jest problemem, i jednocześnie wyzwaniem dla współczesnej logistyki. Myślę, że padnie tu wiele różnych odpowiedzi i myślę, że te odpowiedzi będą prawdziwe. Dlatego, że ktoś powie, że tym głównym problemem jest zapewnienie produktu. Ktoś inny powie, głównym problemem jest rozpoznawanie popytu, możliwości wyprzedzenia działań po otrzymaniu informacji, że takie działanie jest potrzebne. Ktoś inny jeszcze powie, że problemem są rosnące zapasy, których nie da się sprzedać, zapasy, które powodują, że produkty się psują i tak dalej. A jeszcze inny powie, że problemem są uszkodzenia produktów w trakcie przemieszczania między jednym ogniwem łańcucha a drugim. I wszystkie te wypowiedzi są oczywiście trafne, są prawdziwe i to faktycznie są problemy. Ja jednak powiem o innym problemie, który uważam za taki jakby najważniejszy. Mianowicie problemem jest oczekiwanie, że logistyka jako taka wesprze działania przedsiębiorstwa do tego, aby realizowało swoją strategiczną wizję i aby produkty przedsiębiorstwa z takim często trudem, mozołem wytwarzane, dostarczane były właśnie bez uszkodzeń, na czas, w miejsce, w którym klient jakby oczekuje tego produktu. I ten problem dzisiaj będzie nam właśnie towarzyszył przy omawianiu właśnie tych sił rządzących łańcuchem dostaw. Trzeba też powiedzieć, że te największe efekty z działalności logistycznej można uzyskać wtedy, kiedy w łańcuchu dostaw odbywa się taka wzorowa współpraca, polegająca na zrozumieniu potrzeb, ograniczeń dostawcy, odbiorcy, na wspólnie podejmowane projekty, działania partnerów tworzących łańcuch dostaw, a wcale nie jest to takie łatwe. Dlatego też warto zwrócić uwagę, że wśród tych czynników, które powodują, że łańcuch dostaw funkcjonuje, chyba takim najważniejszym to jest właśnie zarządzanie. Zarządzanie tymi wszystkimi relacjami między ogniwami łańcucha dostaw, zarządzanie przepływem produktów, zarządzanie tym, czym się dzieje, co się dzieje w magazynach, zarządzanie wreszcie poziomem obsługi. Ale tak jak już powiedziałem na wstępie, są czynniki wewnętrzne, które oddziałują na łańcuch dostaw, są czynniki zewnętrzne, które utrudniają działalność logistyczną, którymi często logistyka jest zaskakiwana. Przykładowo ten zimowy zalew z nieba, ogromna powódź, która dotknęła głównie Dolny Śląsk,
spowodowała, że zrywane były mosty, wiadukty, były niszczone drogi. W tym wszystkim przecież nadal żyli ludzie, w tym chaosie nadal funkcjonowały przedsiębiorstwa, a więc również musiała funkcjonować logistyka. Logistyka, która musiała sobie znaleźć alternatywne drogi dotarcia do każdego punktu, który obsługiwała. To oczywiście powodowało po pierwsze wydłużenie dróg, konieczność poszukiwania objazdów, konieczność często zmiany środka transportu. To wydłużało czas reakcji, a w tym wszystkim tą infrastrukturę transportu trzeba było dzielić, a nawet ustępować działaniom, które ratowały życie, które ratowały majątek i tak dalej. To jest taki może drastyczny, ale jeden właśnie z przykładów, jak czynniki zewnętrzne, nawet często w zaskakujący sposób, mogą właśnie oddziaływać na funkcjonowanie łańcucha dostaw. No i z tym wszystkim logistyka musi przynajmniej próbować się zmierzyć, jeżeli nie wypracować rozwiązań, które potrafi uruchomić wtedy, kiedy takie zdarzenie będzie miało miejsce. Panuje takie powiedzenie, z którym ja w większości się zgadzam, mianowicie, że dobry produkt zawsze znajdzie nabywcę. Jeżeli tak jest, to zarówno produkcja tego produktu pod warunkiem, że właśnie spełni tę definicję dobry produkt, jak i logistyka, wydaje się tutaj bardzo prosta. Chociaż nic nie jest w logistyce proste, bo jednak musimy sobie powiedzieć, że to hasło ma swojego rodzaju nie tylko ograniczenia, ale również uwarunkowania. Po pierwsze, produkt musi być dostępny. Dostępny w rozmaity sposób. Musi być również akceptowalny, co znaczy, że produkt musi być dostępny. I dlaczego to nie jest proste? Wyobraźmy sobie samochód. Samochód osobowy, kupowany bardzo często przez klientów, doskonale skonstruowany i doskonale wyposażony. Klient kolejny chce kupić ten samochód, właśnie ten model, a nie inny, i okazuje się, że ten produkt jest niedostępny. Dlaczego? Dlatego, że w salonie jest 5 samochodów w 5 różnych kolorach, a klient przyszedł po samochód w jeszcze innym kolorze. A więc jak widać, czasami pozorny drobiazg powoduje, że produkt jako taki nie jest dostępny. A więc w tym wypadku nie znajdzie nabywcy. Nabywca będzie chciał poczekać albo zrezygnowany kupi inny produkt. Dalej produkt musi być akceptowalny, a więc trzymając się tego samochodu, jego wyposażenie, jego rozwiązania, które przecież mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy, na wygodę, na bezpieczeństwo i tak dalej, muszą być akceptowane przez kupującego. Jeżeli klient, który chce kupić ten produkt, nie ma wymagań co do podgrzewanych siedzeń, nie ma wymagań co do alufelg i tak dalej, to mimo, że produkt nadal go interesuje, niekoniecznie musi być przez niego zaakceptowany. Także dobry produkt oznacza przede wszystkim, że musi odpowiadać potrzebom nabywcy. A nabywcy są różni. Różnicowanie produktu powstało jako odpowiedź na zróżnicowane potrzeby klientów, a czasami nawet produkt musi kreować potrzeby klienta. Lata temu, których z pewnością nie pamiętacie, jedynym możliwością posiadania telefonu było albo posiadanie telefonu podłączonego do sieci telefonicznej, czyli takiego domowego, albo wystawanie w kolejkach na ulicy przed budką telefoniczną, gdzie po wrzuceniu monety można było porozmawiać. Telefony komórkowe, które się pojawiły, natychmiast wykreowały potrzebę posiadania. Dzisiaj jest tak,
że nawet człowiek, który ma ograniczone zasoby finansowe, pragnie posiadania telefonu komórkowego. I nie jest to żaden kaprys, bo czasami spotykam się ze złośliwymi komentarzami, że ktoś biednie ubrany, że ktoś, który nie płaci tam w terminie jakichś zobowiązań, ale oczywiście ma telefon komórkowy. Posiada go być może dla swojego własnego prestiżu, ale posiada go przede wszystkim dlatego, że ten telefon zapewnia mu też bezpieczeństwo, że ułatwia mu skontaktowanie się z osobami, do których chce się zwrócić na przykład po pomoc, czy do instytucji i tak dalej. Ale sam fakt, że takich telefonów kiedyś nie było i ludzie się doskonale bez tego obywali, bo przecież nie mieli innego wyjścia, powodował, że właśnie produkt czasami nie tylko zaspokaja potrzeby, ale przede wszystkim je kreuje. Kiedy już powstały telefony komórkowe, to przecież Steve Jobs pokazał pierwszego smartfona z wielkim ekranem, z podłączeniem do internetu, z możliwością robienia zdjęć, wyświetlania filmów i tak dalej. I to była kolejna potrzeba, która została wykreowana. Tak naprawdę w tym momencie nikt tego nie potrzebował. Chwilę potem wszyscy oszaleli na punkcie tego produktu i zapragnęli go mieć. A więc tak wygląda kwestia dobrego produktu. No właśnie, ale co z tym ma wspólnego logistyka? Otóż logistyka ma zadanie zapewnienia tego produktu, nie wyprodukowania, ale dostarczenia go tam, gdzie klient spodziewa się go znaleźć, czy go oczekuje, bo wskazał miejsce po zakupie i tak dalej. Logistyka ma również znaczący wpływ na koszty, a koszty działalności w łańcuchu dostaw, czego finałem jest wytworzony produkt i dostarczony kupującemu, przekłada się również na jego cenę. Jeżeli logistyka funkcjonuje w taki sposób, że generuje duże koszty, to te koszty oczywiście w jakimś stopniu przełożą się na końcową cenę produktu, obojętnie gdzie wcześniej powstały. Łańcuch dostaw może być bardzo duży, długi. Te koszty logistyki, duże koszty, mogą na przykład pojawić się u dostawców, zanim produkt zostanie wyprodukowany, albo u dystrybutora, który ma za zadanie kupić go od wytwórcy, a następnie rozprowadzić przez sieć swoich klientów detalicznych. Ale te koszty muszą być uzasadnione, a nawet jeżeli są uzasadnione, to poprzez rozwiązania, jakimi dysponuje logistyka, muszą być maksymalnie ograniczane. Czyli dążenie do minimum jest tutaj jakby takim podstawowym oczekiwaniem. Dalej musimy pamiętać o tym, że logistyka może zepsuć produkt, spowodować, że wcale nie będzie dobry. W jaki sposób logistyka może zepsuć produkt? Najprostszym przykładem to jest kwestia uszkodzenia tego produktu, uszkodzenia opakowania czy całej paletowej jednostki ładunkowej w czasie na przykład transportu, bo zamoknie, w czasie przeładunku, bo spadnie z wózka widłowego, bo wózek widłowy zahaczy swoimi widłami, na przykład opakowanie i tak dalej. Ale bardziej chyba takim drastycznym przykładem z punktu widzenia logistyki psucia produktu może być na przykład zbyt długie przechowywanie go w magazynie ze względu na przykład na określony termin przydatności tego produktu do użycia, czy jeżeli to jest produkt spożywczy do spożycia, a jeżeli to jest na przykład produkt farmaceutyczny, na przykład gotowe lekarstwo, ale również substancja chemiczna, którą dostawca dostarcza producentowi leku i ze względu na przykład na transport w niewłaściwej temperaturze, czy przechowywanie w magazynie w niewłaściwej temperaturze czy wilgotności powoduje, że substancja ta
albo że gotowy produkt wytworzony z różnych substancji chemicznych nie spełnia nie tylko wymagań leczniczych, ale wręcz powoduje zagrożenie dla zdrowia czy nawet dla życia pacjenta. A więc tutaj logistyka musi na to bardzo, bardzo uważać. Zepsuć produkt można wcale nie dlatego, że on już jest ze swojej natury w tym momencie zepsuty. Ale jeżeli na przykład klient kupuje masło i zwraca uwagę na termin przydatności tego masła, to ma on wobec tego terminu określone oczekiwania. Tak, tytułem dygresji, moja żona, kiedy mnie prosi, żebym kupił masło, to mówi: zwróć proszę uwagę na to, żeby termin przydatności był nie krótszy niż na przykład 7 dni. Te 7 dni to może oczekiwać kostka masła na półce w sklepie, gdzie przyjdzie klient i z zadowoleniem kupi, ale może przeleżeć się w magazynie, bo ktoś tam zostawił jedną paletową jednostkę, drugą, albo ktoś nie zważa uwagę na zasadę pierwsze weszło, pierwsze wyszło, czy pierwsze wychodzi z najkrótszą datą. Znacie przecież te zasady magazynowania towarów w magazynach. W związku z tym to może spowodować, że produkt nadal jest dobry, bezpieczny do spożycia, ale jego data przydatności, jego data terminu, od którego nie może być już używany, może powodować, że nie jest to już dobry produkt dla wielu kupujących. Niektórzy to zaakceptują. A więc tutaj właśnie jest odpowiedzialność logistyki za to, aby nie dokładała negatywnych efektów pracy do produktu, który z definicji ma być produktem dobrym i zawsze znaleźć nabywcę. Dlatego przed łańcuchem dostaw stoi sporo różnych wyzwań. Z tymi wyzwaniami logistyka musi się mierzyć na co dzień i ona to robi. Ale oczywiście ma ból głowy w związku z różnymi oczekiwaniami klientów. Pierwsza sprawa to kwestia właśnie różnicowania produktu zgodnie z różnymi oczekiwaniami klienta w stosunku do tego produktu. Dla kogoś ten różny kolor jako ważna cecha nabywcza to może być, ta cecha to może być kolor, to może być smak. W przypadku dobra trwałego, na przykład telewizora, to może być łatwość obsługi z pilota i tak dalej, ale to powoduje, że możemy mieć na przykład w magazynie 4 paletowe jednostki ładunkowe telefonów komórkowych konkretnego producenta i możemy ich z tego magazynu nie wysłać, dlatego że to jest ten produkt, to jest ten producent, ale to nie jest na przykład ta wersja. A więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, że zarówno na producencie wyrobu, jak i na logistyce spoczywa obowiązek wytwarzania i dostarczania produktów tylko w takich ilościach, w jakich występuje zapotrzebowanie. Ale weźmy pod uwagę, że linia produkcyjna, ona nie może tak działać, że albo produkuje, albo nie produkuje. Tylko w sposób wyprzedzający musi otrzymywać informacje o aktualnym popycie, o aktualnym stanie zapasów w dalszych, czyli bliższych rynkowi ogniwach dystrybucji i handlu, i te informacje również musi zdobywać logistyka, albowiem ona musi przygotować swoje własne zasoby, miejsca w magazynach, dysponowanie środkami transportu i tak dalej. Kolejna sprawa skierowana pod adresem logistyki to eliminowanie kosztów, które nie tworzą wartości. Nie ma wiele wartości w tym, że w każdym magazynie oznakowuje się kartony w inny sposób, bowiem przyjęcie takiej dostawy do kolejnego magazynu powoduje, że ten przyjmujący musi na przykład wydrukować własne etykiety z własnymi kodami kreskowymi i tak dalej. Gdyby umówiono się, że to ten pierwszy dostawca będzie w taki sposób znakował opakowania zbiorcze, opakowania transportowe i tak dalej, zaoszczędzono by czas
przyjęcia dostawy w kolejnych ogniwach zaoszczędzono by czas i pieniądze na drukowanie nowych oznakowań i tak dalej. A więc można wyeliminować koszty, które nie tworzą wartość, gdyby przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw właśnie w ten sposób się umówiły. Kolejna sprawa to kwestia standardów. Jeżeli przedsiębiorstwa nie umówią się, że na przykład towary w opakowaniach zbiorczych będą układane wyłącznie na paletach znormalizowanych typu EPAL czy EUR, to dojść może do sytuacji takiej, że jeden będzie dostarczał właśnie swoje produkty na takich paletach, inny z kolei na paletach przemysłowych, na paletach jednorazowych o różnych wymiarach i różnej wytrzymałości. Jeszcze inny będzie to dostarczał w skrzyniopaletach albo wręcz w pojedynczych kartonach i będzie to przedem ręcznie rozładowywał i przeładowywał na rampę. To są działania, które wymagają korekt w postaci przepakowywania na inne nośniki paletowe na przykład i te działania są działaniami niezbędnymi w tym momencie, ale zupełnie niepotrzebnymi i kosztotwórczymi, gdyby ten problem rozwiązać w skali całego łańcucha dostaw. Kolejna sprawa to udokumentowanie pochodzenia produktu. Raz, że chcielibyśmy wiedzieć, czy na przykład w przypadku produktów spożywczych nabywamy produkt krajowy, czy produkt zagraniczny, ale to udokumentowane pochodzenie produktu jest dużo ważniejsze z punktu widzenia również drogi, mianowicie nie tylko skąd ten produkt pochodzi, ale w jaki sposób był wytworzony, według jakich nie tyle może nawet receptur, tylko procedur, jak on był pakowany, jak on był przewożony, w jakich warunkach przechowalniczych i tak dalej, bo z punktu widzenia już wspomnianych produktów farmaceutycznych, ale przecież również spożywczych, jest bardzo ważne, żeby ten produkt dotarł do kolejnego magazynu w należytym stanie. Stąd też ważna jest możliwość, czy wręcz konieczność bardzo szybkiej identyfikacji produktu, który nie spełnia wymagań. Słyszymy od czasu do czasu w mediach wezwania na przykład sieci handlowej do zwrotu jakiegoś produktu, który wcześniej został klientom sprzedany, ale nagle gdzieś tam w użytkowaniu okazało się, że produkt stanowi jakiś rodzaj zagrożenia. Na przykład w przypadku zabawki dla małego dziecka mogą to być jakieś ruchowe, niepowiązane z sobą elementy tak małe, że dziecko może wziąć do ust i takim czymś się udławić. Może to być na przykład zupa w proszku, która cieszy się wielkim powodzeniem, ale nagle okazuje się, że w kolejnej partii pojawiły się jakieś bakterie, jakieś zarazki salmonelli i tak dalej. A więc kwestia wiedzy o tym, gdzie, w których ogniwach łańcucha dostaw, w których punktach nawet sprzedaży, a mogą być ich setki, tysiące, znajduje się dokładnie ta seria produktu, aby wstrzymać sprzedaż, aby wstrzymać wysyłkę, aby uniemożliwić w magazynie pomylenia tej partii z inną, to jest właśnie obowiązek logistyki, która oczywiście pod nadzorem właściciela produktu czy na jego żądanie musi sprawnie w tym momencie zareagować. I musi zareagować nie w jednym miejscu, ale we wszystkich miejscach, gdzie ten produkt może się znajdować, czyli być może właśnie w całym łańcuchu dostaw. Także zarządzanie łańcuchem dostaw, o którym już na początku też wspomniałem, jest tutaj bardzo ważną kwestią. Wyróżniłem szczególnie w tej definicji, a nie jest to jedyna definicja zarządzania łańcuchem dostaw, ten jeden fragment, który mówi w celu dostarczania najwyższej wartości dla klienta. A więc gdybyśmy teraz jeszcze powtórzyli całą tą definicję, to powiemy, że zarządzanie łańcuchem dostaw jest takim sposobem zarządzania, zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami, aby dostarczyć tą wartość po najniższych kosztach,
czego tutaj nie ma w tej definicji, zapewniając wymaganą dostępność produktów. No i teraz pytanie, o jaką tutaj wartość chodzi? Bo przecież mamy zgodnie z definicją zarządzania dostarczać produkty we wskazane miejsce, we wskazanym czasie. Przecież to są właśnie takie typowe określenia czy zadania, a nawet definicje logistyki i nagle pojawia się słowo wartość. Dlatego, że wartością samą w sobie będzie ten dobry produkt, ale we właściwym miejscu, we właściwej ilości, wartością będzie cena, wartością dla kupujących, których przedstawicielem na przykład może być dystrybutor czy detalista w danym otoczeniu sprzedaży, wartością może być ta indywidualizacja cech produktu. Bo przecież nawet jeżeli sad produkuje jabłka, to te jabłka mogą pochodzić z różnych odmian i nie jest tak, że klient kupi cokolwiek znajdzie w sklepie, tylko będzie oczekiwał, że znajdzie tam produkt w ulubionej odmianie. Tą wartością może być wspomniany samochód, który dla wielu jest obojętnym pod względem koloru, ale dla niektórych osób tylko czarny, żaden inny się nie liczy. Wartością może być rozmaita, wygodna funkcyjność, na przykład elektronarzędzia, czy wręcz obrabiarki i tak dalej. A więc to wszystko są te cechy, które jakby tworzą tą dostarczoną wartość. No i ktoś powie, no chwilę, ale przecież tego elektronarzędzia nie produkuje logistyka, tego czarnego koloru samochodu też nie produkuje logistyka, więc co ma to wspólnego z tą definicją? Bowiem ta wartość bierze się z tego, że logistyka potrafi przekazać dane związane z aktualnym popytem, z preferencjami klienta i tak dalej, a w wielu przypadkach to właśnie logistyka jest on nie tyle może twórcą, co nosicielem wartości i tym ogniwem, które może tę wartość pogorszyć, o czym przed chwilą wspomniałem z punktu widzenia na przykład warunków przechowalniczych i tak dalej. A więc skupienie się na wartości w przypadku działalności logistyki jest bardzo ważne z tego punktu widzenia. Mianowicie eliminowanie zbędnych działań, eliminowanie niepotrzebnych czynności, eliminowanie marnotrawstwa czasu związanego z tym, że musimy coś tam policzyć, bo nie zgadza się na przykład z awizem dostawy czy z zamówieniem i tak dalej, że współpracujemy z partnerami w sposób nieuzgodniony wcześniej i zaczynamy toczyć spory przed nawet sądami arbitrażowymi, dlaczego na przykład dostawca nam dostarcza to w taki sposób, jak my byśmy chcieli w inny i tak dalej. To są rzeczy, które właśnie wpływają na to, czy powstaje w ramach łańcucha dostaw wartość i ile powstaje tej wartości. A że ta wartość jest różnorodna, związana zarówno z samym procesem wytwarzania, jak i potem dostarczania, no to już teraz wiemy. Tutaj przedstawiam wam taki schemat, narysowałem bardzo prosty schemat sieci gospodarczej i łańcucha dostaw. Jak przyjrzymy się temu schematowi, no to powiemy, no chwilę, to jest jedno i to samo. Jedno i to samo dlatego, że schemat jest bardzo, bardzo ogólny. Czasami właśnie warto od ogólnych rzeczy rozpoczynać, żeby nadmiernie sprawy nie komplikować. A dlaczego jest taki sam? Dlatego, że zobaczmy, sieć gospodarcza, w przypadku akurat tutaj produkcji samochodów, no to składa się z dostawców, różnych materiałów, części, zespołów i tak dalej. Dalej z przedsiębiorstwa, czy z jego oddziałów, w których te samochody są wytwarzane. Dalej dystrybutorów, którzy je przejmują, dostarczają do sieci dealerskich, do sprzedawców i tak dalej, a na końcu są klienci. Z punktu widzenia logistyki wygląda to podobnie, przy czym logistyka nie jest ani producentem samochodu, ani nie jest dostawcą materiałów, tylko obsługuje te wszystkie elementy.
Nawet jeżeli byśmy powiedzieli, że niektórzy dostawcy sami zajmują się magazynowaniem, mają własny dział transportu i tak dalej, a więc nie korzystają z zewnętrznych usługodawców logistycznych, to po pierwsze, nadal to jest logistyka, zajmują się logistyką, nadal ich działania logistyczne mają wpływ na to, co się pod względem logistycznym dzieje w dalszych ogniwach, kwestia standardów i tak dalej, terminów, to o czym mówiłem, a wreszcie między te ogniwa, tam gdzie są te strzałki i tak dalej, wchodzą przepływy produktów, a w tych ogniwach pojawiają się miejsca, w których produkt jest magazynowany, przetwarzany, pakowany i tak dalej, i tym wszystkim właśnie zajmuje się logistyka. Natomiast oczywiście są zasadnione różnice pomiędzy tym, czym jest sieć gospodarcza, a czym jest łańcuch dostaw. Po pierwsze, najpierw powstaje sieć gospodarcza. Sieć gospodarcza, w której podejmowane są przede wszystkim decyzje strategiczne. A więc, co będziemy produkować? Oczywiście, że jak wiemy, że jesteśmy producentem samochodów, to produkujemy samochody. Ale jakie samochody? Dalej, gdzie to będziemy robić? Czy w państwie, w którym prowadzimy główną działalność, czy ze względu na przykład na bariery celne utworzymy taką montownię, taką fabrykę samochodów na przykład gdzieś na kontynencie azjatyckim, czy na terenie Ameryki Południowej i tak dalej. Kolejne strategiczne decyzje, od kogo będziemy kupowali wszystko to, co jest nam potrzebne do produkcji samochodów. Kolejna sprawa, komu je będziemy sprzedawać. Oczywiście nie mając na myśli końcowych klientów, tylko tych dystrybutorów, którzy mają kompetencje do tego, aby zajmować się dystrybucją samochodów. Bo to nie jest tylko kwestia magazynowania, a w przypadku magazynowania samochodów to są ogromne powierzchnie, gdzie czasami stoi na placu po kilka tysięcy samochodów różnych odmian, często różnych modeli i w tym się trzeba umieć znaleźć, połapać i tak dalej. Ale to są również bezpieczne sposoby transportu tych samochodów do salonów dealerskich i tak dalej, w sposób chroniący je przed uszkodzeniami i tak dalej, bo nawet drobne zarysowanie karoserii spowoduje, że produkt nie znajduje nabywcy. Albo kwestia ochrony samochodów jako produktu w czasie transportu. Znam powiedzenia tego typu właśnie dystrybutorów, którzy mówią, że samochody wożone transportem kolejowym są bardziej narażone na kradzieże i dewastację niż przewożone transportem samochodowym. Dlatego, że pociąg czasami z różnych przyczyn się zatrzymuje i wtedy może być łatwym celem ataku złodzieja, czy chociażby wreszcie kogoś, kto z różnych niewiadomych dla innych powodów próbuje taki samochód uszkodzić. Na przykład samochód wożony na lawetach samochodowych jest cały czas w ruchu, w związku z tym jest dużo bardziej odporny na tego rodzaju narażenia. A jak łańcuch dostaw w takim razie zachowuje się w takiej strukturze? Przede wszystkim właśnie on odpowiada na pytanie, i to jest jego zadanie, jak to będziemy robić. A więc nie gdzie produkujemy, co produkujemy i tak dalej, ale wiedza, gdzie jest mu potrzebna, bo musi do tego skonfigurować, posiadać swoje zasoby. Dlatego też w takich łańcuchach dostaw często funkcjonuje kilku albo wielu usługodawców logistycznych, bo ze względu na rozmiary łańcucha dostaw, jeden jest specjalistą od transportu morskiego, drugi specjalistą od transportu drogowego, wreszcie trzeci zajmuje się transportem intermodalnym i robi to bardzo dobrze. W związku z tym oni wszyscy muszą ze sobą współpracować. A więc
logistyka, czyli łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw w tym wypadku odpowiada, w jaki sposób będziemy to robić, co strategicznie realizuje właśnie sieć gospodarcza. I gdybyśmy teraz spróbowali troszeczkę sięgnąć w głąb tego schematu, to zwróćmy proszę uwagę, rozbudowałem tutaj ten fragment sieci gospodarczej po prawej stronie. A więc jeżeli chodzi o lewą stronę, no to nadal jakby w centrum mamy producenta samochodów i mamy tych dostawców materiałów, części i tak dalej. Pojawił się nowy element usługodawca logistyczny, rozumiany w liczbie mnogiej, bo może ich być wielu, jak powiedziałem. A po prawej stronie, no to widać, że też się to rozbudowuje, bo tych centrów dystrybucji może być wiele w różnych państwach, czasami na różnych kontynentach. Są sprzedawcy, a więc dealerzy i tak dalej. Ale popatrzmy, przyjrzyjmy się temu jednemu fragmentowi sieci gospodarczej, który chciałbym w tej chwili rozwinąć, pokazując, że ten schemat, który pokazywałem przed chwilą, tak naprawdę w rzeczywistości jest często bardzo, bardzo skomplikowany. Otóż z punktu widzenia logistyki ten schemat będzie wyglądał tak. Nadal są oczywiście ci dostawcy, nadal jest ten producent samochodów, dla którego te dostawy są dostarczane. Ale pojawiają się właśnie te wszystkie cechy i funkcje logistyczne, dzięki którym ten schemat żyje. A więc są magazyny u dostawców, a proszę pamiętać, że ci dostawcy, jeżeli produkują wyroby gotowe, które są tylko elementem dla producenta samochodu, przykładowo produkują opony, to przecież oni mają też swoich dostawców, kordu, gumy, kauczuku, barwników i tak dalej. A więc we wszystkich tych miejscach pojawi się potrzeba magazynowania, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych, a więc pojawią się takie czy inne magazyny. Pojawi się wreszcie kolejność przewozu tych produktów do miejsca docelowego czy do miejsc docelowych. Niekoniecznie prosto do linii produkcyjnej producenta, ale w przypadku akurat samochodów będzie to najczęściej usługodawca logistyczny, który będzie integrował te wszystkie dostawy, a na podstawie ciągle uzupełniającego przez producenta samochodów harmonogramu produkcji będzie składał to wszystko w całość, która przełoży się na sumę części, jaka jest potrzebna do wyprodukowania samochodu. I w to będą również zaangażowani przede wszystkim spedytorzy. Mogą to być zarówno spedytorzy morscy, jak i lądowi, bo przecież niektóre części mogą pochodzić gdzieś z dalekich stron. To mogą być przewoźnicy samochodowi, kolejowi i tak dalej. Czyli jak Państwo widzicie, ten schemat się tutaj bardzo mocno rozbudował, a gdybyśmy tak sięgnęli do życia, do praktycznego takiego łańcucha dostaw, to pewnie jeszcze by się tam skomplikował znacznie bardziej. No i teraz, skoro jest tyle rozmaitych ogniw, tyle rozmaitych punktów, w których znajduje się produkt w tej czy innej postaci, i wszystko to gdzieś musi się znaleźć w określonym miejscu, w określonym czasie, bez opóźnień, w ilościach, które są potrzebne, ale w ilościach nie za dużych, żeby nie kosztowało przechowywanie nadmiernych zapasów i tak dalej, żeby to wszystko było robione z głową, no to aż pachnie tutaj różnymi konfliktami, jakie mogą temu wszystkiemu towarzyszyć. Bo mimo ładnej, zgrabnej definicji zarządzania łańcuchem dostaw, którą już, mam nadzieję, zapamiętaliśmy w ten czy w inny sposób, to łańcuchem dostaw wcale tak łatwo zarządzać się nie da. A to dlatego przede wszystkim, że ta bardzo rozbudowana
struktura, często oplatająca kulę ziemską, bo przecież Azja jest głównym na przykład dostawcą rozmaitych produktów, które później są dopiero przetwarzane na przykład w Europie czy w Ameryce i tak dalej. A w związku z tym to są przedsiębiorstwa, które mają różnych właścicieli, które mają różną jakby filozofię działania, strukturę organizacyjną, zasady. Azja jest w ogóle ciekawym kontynentem, bowiem tam kultura pracy związana z kulturą życia różni się od tego, jak żyją Europejczycy, etos pracy i tak dalej. To wszystko powoduje, że przy współpracy na tak rozległych obszarach pojawiają się rozmaite problemy. Gdyby tym wszystkim mógł zarządzać jeden podmiot, to by musiało przede wszystkim oznaczać, że byłby to jeden właściciel. Myślę, że dla takiego rozbudowanego łańcucha dostaw nie znajdziemy przykładu, a może tak, ale bardzo trudno, przykładu łańcucha dostaw w sieci gospodarczej, w której jest jeden właściciel, który wszystkim rządzi. Byłaby to idealna sytuacja, dlatego że to on wówczas nakazywałby wszystkim, w jaki sposób mają ze sobą współpracować, żądałby właśnie eliminowania działań nie tylko nieprofesjonalnych, ale działań nietworzących wartości, żądałby bardzo dobrego przepływu informacji i wzajemnego informowania się o statusach wytwarzanych i dostarczanych produktów, o ewentualnych błędach, które trzeba natychmiast wyeliminować, o zagrożeniach i tak dalej. Ale tego po prostu nie ma. Przedsiębiorstwa, niezależne podmioty prawa handlowego muszą ze sobą współpracować, bo są na siebie skazane, jeżeli chcą realizować swoją strategię, czyli dostarczać, sprzedawać produkty lub usługi i z tego żyć, na tym zarabiać. To muszą tak czy owak w jakiś sposób ze sobą się dogadywać. Jeżeli dogadują się w lepszy sposób, łańcuch dostaw funkcjonuje lepiej. Jeżeli gorzej, on też funkcjonuje, ale oczywiście zmagań w tym łańcuchu, a i rozmaitych konfliktów, może być tam bardzo, bardzo wiele. Bo teraz już musimy sobie zapamiętać, że tak naprawdę nie mówimy o łańcuchu dostaw, ale właściwie o sieci dostaw. Właśnie z tego punktu widzenia, że producenci mają często wielu dostawców, nawet dla tych samych surowców czy produktów, jak i starają się przecież opanować rynek swoimi wyrobami, a więc docierać z tym produktem do możliwie bardzo wielu miejsc. I najczęściej nie robią tego samodzielnie, aczkolwiek w niektórych branżach, na przykład w branży odzieżowej, są tak zwane sklepy patronackie, które nie tylko jakby działają pod patronatem producenta odzieży, ale często działają według jego zaleceń, bo jest ich właścicielem czy współwłaścicielem. Ale w większości tak nie jest, w związku z tym dlatego mamy tą strukturę jak pajęczyna, której centralnym jakby punktem jest ten pająk w postaci producenta tego najważniejszego wyrobu. Ale gdybyśmy znów spojrzeli na nasze łańcuchy dostaw, które znów starałem się tutaj uprościć, aby wytłumaczyć to, o co mi chodzi, to zwróćmy uwagę, że ten nasz, w cudzysłowie, łańcuch dostaw, który omawiam, to jest ten środkowy, który ma dostawców, ma producenta, ma dystrybutora, detalistę i tak dalej. Już wiemy, że może być ich wielu, a powyżej i poniżej są podobne łańcuchy dostaw z podobnymi produktami,
I teraz sytuacja jest taka w naszym łańcuchu dostaw. Jeżeli producent zgodzi się mieć jednego dostawcy konkretnego wyrobu, który jest mu potrzebny do jego własnej produkcji, i jeżeli zapewni swojemu dostawcy takie zamówienia, które wypełnią jego wszelkie moce produkcyjne, to byłoby ok. Tyle tylko, że producent może nie godzić się na takie rozwiązanie, bo nie chce ryzykować, że gdyby się coś dostawcy stało, to zostaje bez potrzebnego produktu. Co się może stać? Na początku lat 90. w Azji wystąpiła potężna powódź. Malezja między innymi bardzo ucierpiała, a magazyny produktów elektronicznych były zatopione po dach. Co było w tych magazynach? Napędy dyskowe do komputerów, układy scalone, inne różne elementy elektroniczne do komputerów, do drukarek i tak dalej. W sąsiednich państwach było podobnie. W tamtych czasach ten obszar Azji Południowo-Wschodniej w zasadzie odpowiadał za większość tego rodzaju produktów, które były z kolei elementami do produkcji komputerów w Ameryce, w Europie i tak dalej. Wystąpiły potężne problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw, utrzymania produkcji. Producenci komputerów musieli przechodzić na takie modele, dla których mieli zapasy, albo dla których zapasy mogliby zdobywać z innych miejsc. To nauczyło wszystkich, że po pierwsze trzeba lokować zamówienia w miejscach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zakłóceń jest mniejsze, oraz że nie można w przypadku kluczowych elementów do naszej własnej produkcji polegać na jednym dostawcy. Teraz wróćmy do naszego łańcucha dostaw i dostawca jest niezadowolony, bo producent kupuje podobne rzeczy u jego konkurentów. Mało tego, ma nadmiar mocy produkcyjnych, które również musi wykorzystać, bo przecież musi działać w sposób gospodarny. Co robi? Szuka innych odbiorców, innych producentów na podobne wyroby. I pewnie ich znajduje. To samo jest z dystrybutorami, to samo jest z detalistami. Ale oznacza to, że sposób, w jaki funkcjonuje nasz łańcuch dostaw, może być często w kontrze do tego, jak nasi dostawcy, jak nasi dystrybutorzy funkcjonują w innych konkurencyjnych dla nas łańcuchach dostaw. Bo myślimy tutaj o produktach konkurencyjnych. W związku z tym te relacje pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw są bardzo skomplikowane, bo nie mamy wpływu na wszystko, co dotyczy naszych dostawców, na wszystko, co dotyczy naszych dystrybutorów, naszych detalistów, z którymi współpracujemy przez dystrybutorów i tak dalej. A więc jak widać, jest to machina wręcz podatna na wszelkiego rodzaju konflikty, z którymi trzeba sobie umieć radzić. Stąd też zarządzanie łańcuchem dostaw trzeba właśnie widzieć w odniesieniu do takich realnych sytuacji, jakie mają cały czas miejsce w gospodarce. Ale są też przykłady pozytywne, bo przecież gdyby ich nie było, to byśmy musieli tylko narzekać, że logistyka może nie tyle godzić producentów, co może ułatwić konkurencyjnym dostawcom, producentom jakąś tam współpracę. Oto w Orleanie, nie w Stanach Zjednoczonych, ale we Francji, lata temu Prologis zbudował taki bardzo ciekawy obiekt magazynowy, taki trójbryłowy, składający się z dwóch dużych magazynów i z jednej wspólnej strefy pakowania i wysyłki. Jak to działa? Otóż
Ponieważ był potrzebny tutaj usługodawca logistyczny, który jest wyspecjalizowany właśnie w magazynowaniu, transporcie opon i tak dalej, to dwaj producenci opon, którzy przecież są na co dzień swoimi dla siebie konkurentami, w tych magazynach przechowują swoje wyroby, po czym realizując zamówienia, dostarczają je usługodawcy do wspólnej strefy, a ten wysyła je według dyspozycji zarówno tego producenta A, jak i producenta B. Zapytacie, no gdzie tu logika? Przecież mogliby to robić sami. Logika jest między innymi w tym, że ci odbiorcy znajdują się najczęściej w tych samych obszarach. Rynek jest nie tyle podzielony, co rynek składa się z takich podrynków, gdzie oczywiście występuje różny popyt na te opony ze względu na to, że albo są tam wytwórcy samochodów, albo są tam na przykład wulkanizatorzy, czy specjalistyczne sklepy, w których sprzedaje się opony i tak dalej. A często jest tak, że zamówienia, które mają być szybko realizowane, nie wypełniają całkowitej ładowności czy przestrzeni ładownej samochodu. W związku z tym usługodawcy logistycznemu dużo łatwiej jest zapewnić pełne wykorzystanie środka transportu, niż gdyby na przykład każdy z tych dostawców realizował takie zamawianie usług logistycznych we własnym zakresie. Oczywiście gdzieś jest bariera takiego działania, mianowicie ona jest w tym miejscu, gdzie produkt dociera do lokalnych dystrybutorów, a nie do końcowych klientów, bowiem to są nadal konkurenci, którzy obawiają się, że znajomość klientów, ich cech, upodobań, gustów, miejsca i tak dalej, czy wręcz relacji cenowych, no, byłaby zabójcza dla biznesu. Ale jak widać chociaż we fragmencie, można dojść do tak nawet ekstremalnego sposobu współpracy, jak współpracy dwóch konkurentów z jednym usługodawcą logistycznym na jednym terenie. Do podstawowych zasad logistyki, zwłaszcza dobrej logistyki, należą takie cechy jak skoordynowanie działań, a więc właśnie niedziałanie chaotyczne od przypadku do przypadku, od możliwości do możliwości, tylko takie organizowanie, żeby maksymalnie wykorzystywać zasoby. Kolejna sprawa, systemowe podejście. A więc mamy swoje procedury, mamy swoje zasady funkcjonowania, mamy do tego zasoby, które musimy finansować, nawet jeżeli są naszą własnością, to musimy je utrzymywać i musimy je wykorzystywać. W związku z tym nie działamy tak, jak zdarzy nam się, że możemy to robić, tylko działamy w sposób systemowy, systematyczny. Kolejna sprawa, orientacja na przepływy. Oczywiście produkt nie jest bez przerwy w ruchu, ale przede wszystkim patrzymy na to, gdzie ten produkt jest, gdzie on być powinien, jak długo przebywa w magazynie, jak długo pokonuje drogę od dostawcy do kolejnego odbiorcy i w stosunku do tego podejmujemy decyzję, jakim środkiem transportu, jaką drogą, w jaki sposób przygotowujemy czy odbieramy przygotowany towar od dostawcy, aby można go było szybko przekazać do kolejnego ogniwa, aby tam samochód nie był zatrzymywany, bo trzeba coś tam posprawdzać, bo trzeba przepakować i tak dalej. Jak długo wreszcie w naszym magazynie usługowym te towary przebywają, czy nie przebywają za długo z naszej winy, bo ich szukamy po magazynie, bo je wydajemy w niewłaściwej kolejności i tak dalej. No i ostatnia, kolejna zasada to patrzenie przez pryzmat całości, a więc tam, gdzie pracujemy, musimy mieć świadomość, że dostawcy, że odbiorcy, że również podwykonawcy usług logistycznych, bo nie wszystko przecież wykonuje przedsiębiorstwo logistyczne we własnym zakresie,
że to wszystko funkcjonuje w jakiś tam sposób i dobrze by było, gdybyśmy rozumieli, w jaki sposób nasi partnerzy funkcjonują, jakie mają ograniczenia, jakie my mamy ograniczenia, w jaki sposób o tych ograniczeniach komunikujemy, w jaki sposób reagujemy na błędy, na opóźnienia i tak dalej. I to jest właśnie bardzo ważna cecha dobrego funkcjonowania łańcucha dostaw. O problemach już mówiłem, ale chcę pokazać jeszcze raz, w jaki sposób można pewne problemy rozwiązywać, albo których problemów rozwiązać się po prostu nie da. Otóż podzieliłem to na 4 takie elementy związane tutaj zarówno z samą działalnością gospodarczą, to jest właśnie ten cel, a dalej już z logistyką, a więc kwestia opakowań, kwestia nośników informacji, kwestia komunikacji. No i teraz, gdzie tutaj pachnie problemem, gdzie tutaj pachnie nawet może konfliktem? Otóż już o tym wcześniej wspomniałem. Dostawca chciałby być jednym dostawcą. Producent nie bardzo się chce na to zgodzić, bo chce eliminować ryzyka, o których wspominałem, albo nie może zapewnić dostawcy swoimi zamówieniami pełnego wykorzystania jego mocy produkcyjnej w ciągu 1 roku. Dalej producent również chciałby być jedynym dostawcą swojego wyrobu do dystrybutora, a w przypadku na przykład producentów napoi dystrybutor powie tak: owszem, będę chętnie kupował Coca-Colę, ale nie mogę się zobowiązać, że nie kupię Pepsi-Coli czy Pepsi od innego twojego konkurenta, bo moi klienci muszą mieć wybór, bo część kupuje jeden produkt, część kupuje drugi. No i znowu jest i problem, i konflikt. To samo jeżeli chodzi o detalista, więc jak widzimy, są różne cele. Dostawca chce być jedynym dostawcą, producent chciałby, gdyby to tylko było możliwe, wykosić swoich konkurentów z rynku i to niekoniecznie tym, że jego produkt jest absolutnie najlepszy, najtańszy i tak dalej, ale dlatego, że po prostu żądałby od dystrybutora, żeby tamten nie kupował od kogo innego, no ale to jest niemożliwe. Detalista również potrzebuje różnych produktów, więc być może nie może współpracować z jednym dystrybutorem, tylko z kilkoma, wieloma i tak dalej, bo jemu jest potrzebna na półce sklepowej różnorodność asortymentu. Dalej w tym łańcuchu dostaw mamy do czynienia z bardzo różnymi opakowaniami, które jeżeli są właściwe dla natury produktu, to oczywiście zgoda, bo jeżeli to jest płynny produkt, no to musi być beczka czy kanister, ale jeżeli to są produkty, które dają się pakować w różny sposób, to przyzwyczajenia czy sposoby pakowania różnych podmiotów w jednym łańcuchu dostaw mogą powodować właśnie te różne dodatkowe czynności, o których wspominałem. Dalej, dostawcy, odbiorcy mogą posługiwać się różnymi nośnikami informacji. Ktoś opisuje flamastrem na folii zgrzewkę, ktoś inny ma własne wewnętrzne kody i produkuje dla swojego użytku i swojego systemu informatycznego własne kody kreskowe, które nakleja na opakowaniach. Ktoś inny z kolei ma kody standardowe, ale jak dostaje kody niestandardowe na opakowaniach od swoich dostawców, to oczywiście kłopot i tak dalej. No i wreszcie komunikacja. Też są różne sposoby. Może dzisiaj nikt sobie listów z zamówieniami nie wysyła, ale no przecież nadal funkcjonują faksy, funkcjonuje w tej chwili internet, komunikują się w dobrych relacjach, trwałych relacjach między dostawcą a odbiorcą systemy informatyczne, a więc te różne sposoby też powodować mogą rozmaite jakby przestoje czy zatory w zakresie przenoszenia tych informacji. Na początku transformacji ustrojowej,
A więc mówię tutaj o latach 89, 90 i tak dalej, pojawiła się bardzo ciekawa usługa, która dzisiaj już chyba przeszła do labusa, bo już o niej dawno nie słyszę. Mianowicie, kiedy pojawiały się wielkie przedsiębiorstwa zagraniczne, przedsiębiorstwa handlowe, a po nich produkcyjne, to okazało się, że mają swoje systemy informatyczne już bardzo zaawansowane, rozbudowane, ale przyjmowały faktury od swoich dostawców tutaj lokalnych w Polsce w postaci papierowej. To się dzieje jeszcze dzisiaj, dlatego że faktury papierowe przecież nadal są wystawiane. Ale przedsiębiorstwa zaczęły zatrudniać pracowników, którzy te dziesiątki czy setki faktur, które przychodziły do przedsiębiorstwa, przepisywały do systemu informatycznego, dlatego że dostawcy nie byli przygotowani na elektroniczny sposób przekazywania tych informacji, nie mówiąc o tym, że prawo w Polsce bardzo długo nie reagowało na postulaty przedsiębiorców, aby mogły być uznawane pod względem prawnym i fiskalnym tego typu dokumenty elektroniczne. W związku z tym pojawiły się przedsiębiorstwa, które zatrudniały ludzi do tego, aby właśnie usługowo przepisywali te faktury do systemu informatycznego zleceniodawcy. Dzisiaj ta usługa już nie istnieje, ale to pokazuje, jakie problemy z komunikacją mogą występować, kiedy używamy różnych nośników informacji i jakie to może powodować i przestoje, i wydłużanie czasu, i dodatkowe koszty. A więc jak widać, tych problemów może być cała masa i od razu sobie powiedzmy, że z tym problemem, jakim jest cel działalności, to sobie nie poradzimy. Tutaj w związku z tym jest największe pole do zrozumienia ograniczeń dostawcy, odbiorcy, czyli w ogóle partnerów handlowych i do próbowania ułożenia się w taki sposób, aby mimo wszystko wszyscy z tej współpracy odnosili nie tylko zadowolenie, ale maksymalne korzyści. Natomiast w przypadku tych cech logistycznych tutaj można bardzo wiele zmienić, bo można przejść na standardowe opakowania, zwłaszcza na opakowania wielokrotnego użytku, oczywiście z tymi ograniczeniami, jakimi jest sama natura produktu, ale mogą to być również opakowania wielokrotnego użytku, co jednocześnie nie tylko ogranicza koszty użytkowania samych opakowań zbiorczych czy transportowych, ale też oczywiście pozytywnie wpływa na kwestię uzupełniania tych puli paletowych czy skrzynek ze względu na ich naturalne zużycie, jak również kwestie potem utylizacji, a więc gromadzenia odpadów i tak dalej. Jeżeli chodzi o nośniki informacji, no mamy tutaj od lat światowy standard GS1, znamy wszyscy kody kreskowe na opakowaniach, widzimy coraz więcej kodów dwuwymiarowych, kodów mozaikowych i tak dalej. Nośniki informacji na tego rodzaju graficznych nośnikach, które są wyrazem rozwiązań informatycznych, jakie są tutaj podpięte, no, powodują, że coraz więcej informacji można przekazywać w stosunkowo łatwy sposób. No i kwestia komunikacji, gdzie tutaj króluje internet, ale przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach, w łańcuchach dostaw, gdzie produkuje się bardzo zaawansowane produkty i tak dalej, no to oprócz internetu oczywiście systemy informatyczne, które są bardzo rozbudowane, wielomodułowe i tak dalej, w tym oczywiście też moduły typowo logistyczne, jak chociażby WMS-y, czyli te magazynowe systemy informatyczne. Ale też zbliżając się do końca, wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii samego zarządzania łańcuchem dostaw. I no, powinniśmy sobie jednak uświadomić, że decyzje logistyczne, które są legitymacją jakby sprawnej działalności logistycznej, sprawności usługodawców logistycznych, to nie jest wszystko, co możemy określić mianem zarządzania łańcuchem dostaw.
Zarządzanie łańcuchem dostaw to jest problematyka znacznie szersza, a logistyka jest tylko jej częścią. Czy najważniejszą? Trudno powiedzieć, dlatego że najważniejsze z punktu widzenia tworzenia sieci gospodarczych, które potem obsługują łańcuchy, to są kwestie właścicielskie. A więc to, co już powiedziałem, co będziemy produkować, gdzie będziemy produkować, za ile i komu będziemy sprzedawać, kto będzie naszym dostawcą, jak będziemy analizować koszty, jakie inwestycje będziemy podejmować, co będziemy robili sami, co będziemy robili z kim. Potem dopiero pojawiają się decyzje logistyczne, które od sprawnej logistyki zależą w bardzo dużym stopniu z punktu widzenia tego postulatu, że logistyka będzie wspierała ten strategiczny cel przedsiębiorstwa, o czym mówiłem na samym początku naszego wykładu, ale są również decyzje marketingowe. Marketing, podobnie jak sam produkt, podobnie jak sama logistyka, ma bardzo duży wpływ na to, jak produkt prezentuje się na rynku, jak on się sprzedaje, jakie wywołuje pożądane cechy nabywców i decyzje związane z powtarzalnością zakupu. I to tak naprawdę wszystko składa się na zarządzanie łańcuchem dostaw. Jeżeli te decyzje poukłada się w miarę dobrze, to oczywiście i to zarządzanie łańcuchem dostaw jest w miarę dobre. Natomiast idealnych rozwiązań nie ma i trzeba sobie radzić w takich uwarunkowaniach, w jakich cała działalność gospodarcza jest prowadzona. A więc ani logistyka nie jest pępkiem świata, ani właściciel nie decyduje o wszystkim, ale jeżeli wszyscy ze sobą bardzo dobrze współpracują, to na końcu klient, który kupuje czy maślankę w sklepie, czy kupuje samolot pasażerski za setki milionów dolarów, są z tego wszystkiego zadowoleni. A więc postarajmy się parę rzeczy po naszym wykładzie zapamiętać. Po pierwsze, że produkty powstają oczywiście w ramach sieci gospodarczych, ale tak naprawdę ich przepływ i tak dalej w dużym mierze zależy właśnie od logistyki i tym jakby odwzorowaniem logistyki jest łańcuch dostaw. Dalej, że łańcuchy dostaw mogą być bardzo skomplikowane z różnych powodów, których już nie będę powtarzał, a w związku z tym relacje w łańcuchach dostaw muszą być na tyle odporne na zakłócenia, na ile jest wśród partnerów handlowych wola zrozumienia zarówno tego, jakie możliwości i jakie ograniczenia mają dostawcy, na co mogą się zgodzić, na co zgodzić się nie mogą i tak dalej, i jak możemy wszystko poukładać, żebyśmy wszyscy byli w miarę z tego wszystkiego zadowoleni. I pamiętajmy również o tym, że tak naprawdę logistyka powinna w łańcuchach dostaw skupiać się na tworzeniu wartości. Mówiłem już, co jest wartością, że te wartości są różne. Z punktu widzenia logistyki możemy ich wskazywać w zasadzie bardzo wiele. Także kluczem do wzrostu tych wartości jest dobre współdzielenie tych wszystkich problemów między partnerami łańcuchowymi, no i dobre funkcjonowanie całego łańcucha dostaw. A to było jakby tematem naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Wam, życzę sukcesów przy rozwiązywaniu testu i do usłyszenia na naszych kolejnych spotkaniach z logistyką. Do widzenia.